Siema, dzisiaj jest 3 listopada. Jesteśmy 2 dni po Dniu Wszystkich Świętych. I wiadomo, ten czas spędzamy na cmentarzach, z bliskimi, z przyjaciółmi, z całą rodziną swoją. I nie wiem, czy akurat Ty, ale jak ja żyłem w Polsce, to tak spędzałem ten czas. No i też ten czas nam się kojarzy z jednym. Wracanie do domu wieczorem i widok tych cmentarzy oświetlonych, to tylko to uczucie, ten widok potęguje to uczucie, potęguje te emocje zgromadzone w ciągu dnia. I pamiętam, że jak byłem mały, to często zadawałem pytanie swoim bliskim właśnie w tych momentach powrotu do domu wieczorami, dlaczego tak nie może być codziennie, tak oświetlone, tylko na Dzień Wszystkich Świętych. No i dziś ta myśl mi się usadziła w głowie i Ci muszę powiedzieć, że po 20 latach powróciło to do mnie. Gdzieś to ziarno zasadziłem i tysiące kilometrów od domu mam to codziennie. Tylko spójrz. To jest niesamowite, że jak do nas to wszystko wraca. Nigdy bym się nie spodziewał przez ten długi okres czasu, że to, co kiedyś sobie zasadziłem w głowie, wróci do mnie teraz. I to jeszcze w Chile. To jest niesamowite. Aczkolwiek, chciałem Ci teraz powiedzieć, jak to wygląda u Chilijczyków. Jeśli chodzi o, może nie całkiem o cmentarz i o to, jak oni celebrują tutaj. Ponieważ ja tutaj chciałem przyjechać, nagrać, jak to wygląda, ale tak miałem mieszane uczucia, bo to jest taki czas, ludzie tutaj przyjeżdżają, spędzają czas i ktoś chodzi z kamerą i wszystko tutaj kameruje i tak. Ale nawet jeśli bym chciał przyjechać, to bardzo ciężka misja, powiem Ci. 31 października parking był po prostu zapchany. Tak jakby Chilijczycy sobie to rozłożyli na 3 dni. 31 października tutaj było zapchane, korki w obie strony. 1 listopada całkiem, to już niemożliwa misja. Bym musiał tutaj spędzić naprawdę sporo czasu, żeby się tutaj dostać. 2 listopada wczoraj też widziałem pełno ludzi, ale to nawet nie chodzi o to. O co mi chodzi? Ten cmentarz leży przy głównej ulicy. Ja używam tej ulicy, jak jadę na siłownię. I no właśnie, widzę ten widok codziennie. W ciągu dnia oczywiście, jak świeci słońce, to widzę ten widok codziennie. I to jest w sumie następna rzecz, którą się nauczyłem w Chile. Może nie to, że nauczyłem, ale mi Chile przypomniało. Codziennie przejeżdżając tędy, od razu i widząc tych ludzi, którzy tutaj przebywają, ludzie sobie siedzą, rozkładają koce, parking jest, na parkingu bardzo dużo aut i od razu taka myśl się pojawia. Myśl, którą nie miałem, żyjąc w strefie komfortu. W pogoni za pieniądzem, za lepszą pracą, karierą. Od razu mi się pojawia myśl, żeby napisać do kogoś bliskiego. Zastanawiam się momentalnie, czy ja się spytałem mamy, czy przyjaciela, czy się dobrze czuje, czy wszystko ok. To też mi pokazuje, daje mi dowód, potwierdzenie tego, jacy są Chilijczycy. Pamiętam, jak przyjechałem tutaj, moje początki w Chile. W sumie nie tylko początki w Chile, bo to cały czas doświadczam do dnia dzisiejszego. To jak rozmawiam z jakimś Chilijczykiem, to i się poznajemy, to pierwsze pytanie, jakie dostaję, to nie to, gdzie pracuję, tylko
A co z twoją rodziną? Tęsknią? Czy mama tęskni? Czy twoi bliscy są ok z tym? I ten widok, który właśnie ja dostaję tutaj codziennie, tylko to potwierdza, jak oni są zorientowani rodzinnie, że to jest bardzo dla nich ważna rodzina, spędzanie czasu z bliskimi. Tak jak dzisiaj, przyjechałem 3 listopada i widzę pełno ludzi. Siedzą sobie na kocach, przynoszą jedzenie, spędzają czas ze swoimi bliskimi. Także to jest taka moja lekcja, przypomnienie o tym. Następna rzecz, która mi pokazuje Chile. Dobra. To w sumie na dzisiaj tyle. Chciałbym Cię serdecznie pozdrowić. Nie wiem, jak Ty spędzasz te dni. Na koniec tylko mogę powiedzieć, że no wiadomo, nie zawsze musimy mieć dobre relacje z bliskimi, z przyjaciółmi, czy może mieć akurat taką sytuację, gdzie jesteśmy z kimś skłóceni, ale polecam sam usunąć tą dumę i napisać do kogoś, na kim Ci zależy. Odpowiedź może być zaskakująca dla Ciebie. No dobra, rozgadałem się. Chciałem Cię pozdrowić serdecznie. Mam nadzieję, że spędziłeś ten czas bardzo fajnie z rodziną czy bez rodziny. Jakkolwiek spędziłeś, to mam nadzieję, że było ok. No i tyle. Pozdrawiam Cię z Chile, z La Sereny i życzę Ci wszystkiego dobrego. Trzymaj się.